Dobra, na początku odcinku zbierałem ten koncentrat tutaj na tej rzece i to było parę miesięcy temu. I zobaczcie, do tej pory go nie zużyłem. Jest Pacek, jestem ja też w woderach. Wjeżdżamy właśnie w rzekę. Mamy małą płucznię, przepłuczemy koncentrat i wykopiemy jeszcze może ze 2-3 wiadra i przepuścimy to wszystko przez płucznię. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I zapraszam na odcinek. Dobra, wiadro z tym urobkiem puściłem sobie po prostu na wodzie, bo tam jest tylko kamienie i ten Pacek pędzi za mną. Mamy czołówki, żeby lepiej było widać. Po prostu jeśli coś wynajdziemy i wiadomo, zobaczymy. Będziemy kopać tutaj na tym kawałku. O. Tutaj właśnie taki zakręca ta rzeka troszeczkę i jest łatwe miejsce do przekopywania. Rozbijamy się tutaj. Za chwilę gdzieś tu trzeba płucznie, tutaj myślę, fajnie kamień jest. Daj tu płuczkę. Tak o? Na odwrót. Dobra, nie? Może kamienia lekkiego. Tylko, że nie. Dobra, zaraz coś wymyślimy. Dobra, chyba będziemy musieli akurat płuczką. Tam widzę taki fajny spadek. Chyba będziemy musieli przejść z tym. Weź wiadro i kamerę jak możesz. Ale spróbuj tutaj. Dobra, tutaj to jest jedyne miejsce, w którym dajemy radę zainstalować płuczkę. Nie jest najlepiej, ale też nie jest najgorzej. I problem jest taki, że dzisiaj rano uciąłem kawałek gumy, bo za długa, a teraz troszkę wypada po prostu z samej rynny. No ale zobaczymy, czy coś z tego będzie. Zaraz wypłuczemy. Ustawiam kamerę. Idę po łopatę. Nie co mam robić, bo ja to wiem. Na razie to jest tak. Cokolwiek da radę z tym zrobić. Trzeba po troszkę wrzucać tylko. Musimy wrzucać po prostu po troszkę tego koncentratu, który nakopałem z 2 miesiące temu, gdzie myślałem, że już zaczyna zamarzać, ale okazało się, że jeszcze nie. A siedzę sobie tu teraz w woderach w ten sposób i trochę mi zimno w nogi. Mimo, że pod spodem mam grube dresy. Pacek na razie jest kamerzysta, ale za chwilę ja przepuszczę to co zostanie na macie, wrzucę sobie do miski, będę pukał na misce, a Pacek będzie kopał kolejne wiadro koncentratu. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Chociaż tutaj no nie za bardzo widzę, że coś tu
daje radę, no. Nie będzie ciężko. Można powiedzieć, że jednym słowem zjebałem sprawę. Widzicie? Tutaj za daleko ta mata teraz ucieka. I chyba jeszcze zimna woda dała temu tak po dupie, że się jak to w zimnej wodzie skurczyło się. Może przez to się dopasuje jakoś. Zobaczymy. Tu daje obciążenie w postaci jakiegoś kamienia. No i lecimy powoli. Coś tam się przepłukało. Coś tam, wiadomo, że ta płucznia też to jest maleńka płucznia jak na taką rzekę tutaj. Ale no zobaczymy. Jacek będzie kopał materiał. No i leci dalej. Nie ma lekko, jak się to mówi. No i po to w wiadrze jest woda. No. Spójrz, Patek, po to w wiadrze jest woda, że widzisz, że tu masz grube kamienie z takim żwirkiem i piaskiem. Przeglądasz tak w miarę szybko ten grubszy, czy nie ma jakiegoś samorodka za 250 000 $. Nie ma. Tak kopiesz, aż po prostu tego takiego piachu drobnego, czyli tego koncentratu rzecznego nazbiera ci się całe wiadro i wtedy następne wiadro idzie na płuczkę. Czekaj, nie wsypuj na razie, bo nie ma sita. No. I później kolejne wiadro po prostu idzie na płuczkę. A ja teraz idę tutaj do płuczki, która już mniej więcej się, można powiedzieć, opłukała. Mniej więcej, bo wiadomo, no nie jest to najlepsza płucznia, ale dobra do dobrej zabawy. I teraz co ja muszę tutaj zrobić, moi drodzy, to muszę wyjąć tą matę z płuczni do miski. To jeszcze tą płucznię zostawiamy, bo tu widzę, że pod matę dużo się towaru dostało. Tutaj sobie do miski zaczerpnąłem trochę wody i teraz po prostu to, co na macie zostało, postaram się wrzucić, wypłukać do miski. Sceptycznie bardzo do tego podchodzę, bo widzę, że po prostu coś tu się stało nie tak po prostu z matą, bo wydaje mi się, że ja coś tutaj i spłukuję cały ten materiał, który był pod miską. No i teraz mam miskę z takim miałem urobkiem i teraz sobie po prostu zobaczymy, czy cokolwiek tutaj znajdę. A teraz, żeby lepiej widzieć, zapalę sobie czołówkę i zobaczymy.
są tu jakieś, moi drodzy, są w tym jakieś drobiny czegoś błyszczącego, ale są tak małe, że nie mogę nawet zidentyfikować, co to może być. Zobaczymy, czy Pacek przyniesie dzisiaj szczęście i w jakiej postaci przyniesie szczęście. Czy będzie to szczęście w postaci złota, czy będzie to szczęście w postaci mandatu za kopanie w tej rzece, bo nie wiem, czy w sumie nawet nie wiem, jakie jest prawo co do kopania w Norwegii. Dzisiaj też się Pacek zapytał i no, jak to się mówi, nie jest to park narodowy, więc najprawdopodobniej możemy kopać, nie możemy używać jakichś chemikaliów ani żadnego ciężkiego sprzętu. No, ciężki sprzęt to nie jest miska, łopata i tak dalej, nie wykopujemy tu wielkich dziur, nie naruszamy dna rzeki, więc powinno być ok. Co tam, Pacek, znalazłeś nuggetsa złotego? Nie, ale jakiś taki... Świeci się tam. Kwarc chyba. Kurde, jakieś tutaj potrzebuję fajne miejsce na ustawienie tej płuczki. Może przewrócę ten kamień. No nie umiem nic tu kurde wymyślić. Tutaj narzucam chyba kamieni. Zobaczymy. Tak w sumie jak wyszliśmy z auta, to dość wietrznie było, a teraz już nie ma tak źle. Tutaj dałem jeden kamulet. Muszę znaleźć jakiś lepszy kamień do tego. O, coś właśnie takiego, by był płaski. No, na tyle płaski jest. Żeby położyć, żeby on tu nie zagradzał, a żeby po prostu trzymał matę. No. Zrobiłem problem z tym, że ta mata mi, proszę ja was, spierdziela strasznie, ale tu na końcu jakby dobić ją kamieniem. Uciekła całkowicie. Pacek ledwo niesie wiadro. No i teraz musisz powoli wsypywać. Powoli, no to powoli to znaczy gdzieś tyle mniej więcej. Ale to musimy chwilę zaczekać też. Bo przytrzymaj to. Bo tutaj tą matę trzeba trochę dopchnąć, żeby ona złapała, żeby się nie wsypywało po prostu pod matę. No najlepiej to tutaj sypnę, żeby tu się obciążyło, no i masz syp. Teraz ja cię trochę ponagrywał. Chcesz ten? Chcesz te rękawice wodoodporne? No i tak to właśnie wygląda. A to wypukane gdzie masz? Już wyrzuciłem do wody. No.
No tak słabo jakoś. Wiesz, jak tą matę będziesz musiał po prostu co jakiś czas tutaj docisnąć. No chociaż ona dobra, no jest teraz. Coś tu się dzieje. Ta woda lodowata jest, bo włożyłem dłoń. Dobra, zrobię Packowi sesję zdjęcia, o niech ma. Australijski poszukiwacz złota w Norwegii. Zrobimy też w ten sposób. Daj mi tutaj jedną taką łopatę. Ja sobie będę tutaj po prostu płukał na miskę. Zobaczmy. Teraz zapierdałem. Zapierdala, no tutaj się fajnie, dobra. Daj panie. No jest kawałek. Drobinka malusieńka, ale jest. A widzę, no tu. A, tutaj? Myślałem, że tutaj. No są tu takie drobinki, naprawdę to trzeba trochę tej ziemi przekopać tutaj, żeby znaleźć coś większego, no nie? Bo tutaj jest dużo ogólnie różnych minerałów, które po prostu... Złoto też może uciekać po misce, prawda? Mimo że jest cięższe, dalej może uciekać po misce, bo jest zbyt malutkie po prostu i tyle. Dobra, no jeszcze jedną michę wytłuczemy. O, ma być gdzieś zabawa i czas spędzony też na zewnątrz. Nie ma. Dla mnie to by musiało być naprawdę tak dużo, żeby się osadziło tak konkretnie na misce, bo już niejedną taką miskę widziałem, gdzie osadziło się taki konkret po prostu i wtedy wiedziałem, że to jest dobra miejscowa. A takie jakieś pojedyncze kawałki niewiadomego pochodzenia nie interesują mnie, chociaż jak byłem tutaj ostatni raz właśnie w tamtym miejscu, to wyszedł jeden taki większy kawałeczek. Wydaje mi się, że przy dobrym zbliżeniu na telefonie też by fajnie po prostu wyglądał. Szkoda, no nie zabrałem go, wrzuciłem go z powrotem do rzeki, żeby rzeka dawała więcej i więcej. Zobaczymy, co z tego będzie. Teraz będzie lekcja pierwsza, używanie miski. No i tu już widzę błąd, bo po prostu musisz patrzeć. Jak masz wodę, musisz tak dość mocno popracować tym materiałem, żeby on się tak jakby zmieszał, a później i widzisz, że ten lekki ucieka, no nie? Zostaje taki cięższy, drobny, a później bierzesz sobie, obracasz z wodą i jeśli jest złoto albo jakieś ciężkie minerały, to one zostaną ci tutaj u góry. Najlepiej, no teraz już nie mamy już tak jasno, więc no musimy używać czołówek, żeby cokolwiek tam wynaleźć.
To jest Pacek rękawice, bo ja już nie wchodzę do wody, bo mi normalnie stopy odmawiają posłuszeństwa. Tak mi zimno w stopy. Założyłem tylko po prostu taką jedną parę zwykłych skarpet pod spód, a teraz już trzeba chyba jednak wełniane skarpety, jeśli chcę wchodzić do wody. Nie chcę dostać reumatyzmu. Już mi kiedyś jedna osoba pisała przy poszukiwaniach złota, że już jest starszy, że już jest emerytowany i tak dalej, a teraz ma bardzo dużo bólów reumatycznych właśnie od czegoś takiego, co myśmy przed chwilą robili, czyli od siedzenia w wodzie tak jak rybak, czyli po chuj. Pacek, złoto czeka. Praca też, jak nic nie znajdziesz. Przenieśliśmy się kawałek dalej, bo tutaj są takie fajne zakola i tutaj widać, jak się to osadzało. Wszystko, cała taka drobnica, cięższy urobek. No i tutaj zobaczcie, jest takie zakole, czyli jak było rwąca woda, tam Pacek sobie ustawił płucznie. Ja już na razie sobie daję spokój, bo nie chcę się naprawdę załatwić tutaj, przeziębić, a jeszcze dzisiaj idę do pracy, Pacek ma wolne, więc niech płucze, niech płucze. Niech nam wypłucze dnióweczkę jeszcze jedną. No a ja sobie tu czasami do miski narzucam tego i sprawdzam, czy coś może jest. Ogólnie zauważyłem również to, że jest bardzo dobry odbiór tych odcinków z gold prospectingu, czyli z poszukiwań złota w rzekach, i dość sporo ludzi to ogląda mimo wszystko. Nawet chyba nie wiem, czy nie więcej ludzi ogląda poszukiwanie złota w rzekach niż jakieś przeboje z wykrywaczami. Wydaje mi się, że gdzieś Packa trochę zaraziłem tym sportem, mimo że ja też nie jestem tak do końca za tym, żeby się cały czas tam taplać w rzece, bo nie jest to jakieś tam moje ulubione coś. O kurde, patrzcie, jaki naturalny, dziwny kamień. No ale w każdym bądź razie nie jestem sam do końca zarażony tym poszukiwaniem złota i tak dalej, ale wydaje mi się, że Packa udało się przekręcić na tą stronę, że będzie po prostu częstszym gościem na poszukiwaniach złota. I może w przyszłości popatrzy na co, otworzysz swój kanał na YouTubie, no nie? Będziesz chodził tutaj, jeździł autem i szukał złota, no nie? No to jak Pacek otworzy kanał, to wam dam znać i mam nadzieję, że zostawicie jakiegoś subika dla tego wariata, bo widzę, że ma siłę do tego, żeby kopać. Nie, to tam jakoś chyba bardziej kręci mnie chodzenie z wykrywaczem. O kurde, co to? To nie jest ten? Nie no, na pomarańczą? Nie wiem, co to może być. No, ja to tak bardziej oglądam sobie tą rzekę, dno rzeki, pochodzę sobie tu po rzece. O, może przejdę się gdzieś tam kawałek w którąś ze stron. Zobaczymy, co tam ciekawego wynajdę w rzece. Oby mnie prąd nie porwał. Pacek, umiesz pływać jak coś? No dobrze, sztuczne oddychanie też umiesz robić, no nie? Jakbym wpadł do wody. Idę szukać jakichś miejscówek ciekawych. Chociaż tu każda miejscówka wydaje się na ciekawą. Tutaj zobaczcie, kolejne takie żwirowisko. I to właśnie wiem, że tutaj się osadzają takie jakieś
drobinki złota, bo bynajmniej mi w takich miejscach wychodziło złotko. O, tutaj możliwe, bardzo możliwe, że tutaj są jakieś. Myślimy z Packiem, żeby kupić taką płucznię, jakąś lepszą płucznię po prostu, i zobaczymy, może wtedy będą częstsze te odcinki, bo wiadomo, no rzeki rozmarzają szybciej aniżeli gleba. Po prostu trzeba coś tam myśleć. No mamy tutaj też, może nie tyle, że niedaleko, ale jakiś kawałek stąd jest Karasiok i tam jest złotodajna rzeka, więc jeśli kamper już zaczyna być w budowie, to trzeba będzie się tam kiedyś wybrać. O, tu już jest głęboko. Głęboko. Na tyle głęboko, że już jest taki rwący potok, który mnie zbiera. Tutaj widzę pełno takiego żwirku wypłukanego również. O, i on jest taki nawet dość miękki, że się zapada, czyli tutaj też z pewnością jest dobre właśnie miejsce do tego, żeby to zbadać. No, dzisiaj nie będziemy tutaj bardzo długo, bo jak mówiłem już wcześniej, muszę iść do pracy. Widzicie, tutaj jesteśmy od razu przy drodze, samochody jeżdżą, my tam zaparkowaliśmy. No, ale chciałem wam tak mniej więcej zobrazować, jak wygląda tutaj ta rzeka, na którą my przyjeżdżamy. Wcześniej byłem w takich małych strumykach i w tych strumykach to można powiedzieć, że gówno znalazłem. Tutaj najwięcej, tutaj jest złoto, nie ma go jakoś nie wiadomo ile, bynajmniej ja nie wiadomo ile nie znalazłem, ale w każdym bądź razie jest, więc warto szukać. Bo kto szuka, ten znajdzie, prawda, Pacek? Dokładnie. Co tam, znalazłeś coś? Mam nadzieję. Później cię będę musiał metal detektorem, wiesz, jak sprawdzić, czy mnie gdzieś tam nie oszukałeś na jakiś samorodek. No, nie? Dobra. 4. wiadro już przepłukane razem z tym, co przywieźliśmy tutaj w sumie, które wykopałem parę miesięcy temu. Teraz 4. wiadro dobiega końca i za niedługo będziemy się zbierać. Dzisiaj wracamy na tarczy. Z żadnego wiadra nie wyszło nic, ale tutaj uważam, że dużo mojej winy w tym jest, że po prostu uciąłem tą gumę od płuczni. No i druga sprawa, no to ta płucznia też nie jest jakimś nie wiadomo jakim sprzętem, ale dobra na początek. Z 1,5 godzinki na świeżym powietrzu też robi swoje, od razu jest lepiej. Pacek się prawie przewraca w wodzie, ale fajnie jest, no nie? A teraz lecimy, możliwe, że jeszcze poszukać chwilę z detektorem na terenie, gdzie znalazłem tego już 2 szylingi duńskie. A w tym odcinku z Gold Prospectingu w rwącej rzece to już wszystko, więc dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do następnego, pozdro.